Niedawno minął rok od premiery Honkai Star Rail, a my nadal nie wiemy, czym dokładnie są Eony. Co ciekawe, film ten zacząłem pisać już rok temu, ale przerwałem, uważając, że nie będę robił jeszcze o Honkaiu i skupię się na samym Genshinie. O, ale jak ja się tu znalazłem. Hej, z tej strony Netsi, a w tym filmie opowiem o Eonach i ich wyznawcach. Będzie on dosyć długi, ale nie zawiera w sobie żadnych teorii, a przynajmniej z tych stworzonych przez community, a same potwierdzone przez grę informacje. Też mała informacja, zanim zaczniemy. Założyłem swoje własne Ko-fi, bo wciąż nie zarabiam ani z TikToka, ani z YouTube'a. Dlatego jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, to możecie wrzucić mi te 2 zł na kawę. Tylko umówmy się na jedną rzecz. Nie jest to coś obowiązkowego. Moje filmy zawsze będą dostępne do oglądania za darmo. Plus, jeśli chcesz wpłacić, musisz upewnić się, że masz stabilną sytuację finansową i nie używasz do tego karty kredytowej swoich rodziców. Też mała informacja. Cały film został napisany, jak i nagrany przed wyjściem wersji 2.2 Honkai Star Rail, plus też miał wyjść przed tym questem, dlatego wszystkie dodatkowe informacje, które pojawiły się w tej wersji, zostaną napisane w przypiętym komentarzu. A teraz bez dalszego przedłużania, przejdźmy do tematu odcinka. Eony to byty, które są ucieleśnieniem filozoficznych konceptów we wszechświecie i tworzą tak zwane ścieżki, po których podążać mogą za nimi pozostałe żywe organizmy. Niektóre osoby, które podążają za ścieżką Eona, mogą otrzymać specjalną moc. Nazywani są wtedy emanatorami. Same Eony w języku chińskim nazywane są bogowie gwiazd. Według Xianzhou Eony dzielą się na 3 grupy. Arbitrzy, którzy determinują narodziny i śmierć bytów, i są połączone z powstaniem i upadkami cywilizacji. Święci, których nie można uznać za dobrych lub złych. I autorzy zniszczenia, którzy są głównymi winnymi za wszystkimi kataklizmami i powinni być za wszelką cenę uniknięci bądź zabici. One nie są w stanie zrobić nic, co jest sprzeczne z ich ścieżką. Teraz opowiem o wszystkich znanych nam aktualnie Eonach. Będę mówić o nich w kolejności alfabetycznej, tak jak robi to gra, używając zajemków oni-one. Aha, Eon podniecenia, nazywany też przez innych śmiech. Dzięki Simulated Universe wiemy, że mają oni wygląd osoby trzymającej w swoich rękach różnego rodzaju maski. Tak, to nie on jest z tymi maskami, też tak początkowo myślałem. Jak mówi nam Databank, podniecona osoba wie, że tylko żywa i myśląca istota jest w stanie posiąść zrozumienie radości. Aha, wiele razy mieli wchodzić w interakcje z ludźmi, gdy ci nie znali jego prawdziwej tożsamości. Zabawiają się miłością, nienawiścią, radością i smutkiem inteligentnych stworzeń, aby przemienić ich w swoich wyznawców. W ten sposób rozprzestrzeniają radość i podniecenie we wszechświecie. Problem polega jednak na tym, że postrzegają radość nawet w zniszczeniu. Czy to w wysadzeniu pociągu, czy całej planety. Z tego też powodu jeszcze gdy Akiwili podróży żyli, przemienili się w człowieka i udawali, że są jednym z pasażerów Astral Expressu. Trwało to przez rok, po którym wysadzili połowę ekspresu i całą planetę. Innym ciekawym pomysłem było zmienienie jednej z tak zwanych szlachetnych dżdżownic, która nie miała nawet do końca wytworzonego mózgu w ich emanatora i danie jej ogromnej ilości wiedzy, by sprawdzić, czy będzie w stanie wystąpić do Genius Society, których omówię przy Eonie erudycji Nousie. Ponieważ dżdżownica nie została przyjęta, się jej od tak pozbyli. Brali oni także udział w najważniejszych dla uniwersum wydarzeniach. Jednak nikt nie wie, czy udało im się wtedy dokonać czegoś dużego. Wśród grupy zamaskowanych głupców krąży legenda o tym, jak stali się Eonem. Według niej mieli wdrapać się na najwyższą gałąź Imaginary Tree, gdzie zobaczyli zimną i złowrogą otchłań, gwiazdy działające jak trybiki w maszynie i jak całe życie jest niczym w porównaniu przed nicością. Obserwując tak samo uniwersum, zobaczyli dziecko upadające na ziemię, przez co wybuchli niekontrolowanym śmiechem, które przeszył zimne uniwersum i wciąż jest w nim słyszalne. Z nimi powiązane są 2 grupy, wspomniani wcześniej zamaskowani głupcy i lamentujący aktorzy. Do tej pory spotkaliśmy już 3 członków zamaskowanych głupców, którzy swoją główną bazę mają w tawernie końca świata. Są to kolejno Sampo, Giovanni i Sparkle. Do tej grupy też należy prawdopodobnie popularny piosenkarz Strictly, który szerzy wiedzę o tym, że nigdy z nas nie zrezygnuje, nigdy nas nie zawiedzie, nigdy nie ucieknie i nas nie porzuci, nigdy nie sprawi, że będziemy płakać, nigdy się z nami nie pożegna, nigdy nas nie okłamie i nie zrani. Według głupców prawda o tym świecie jest żartem, a ostatecznym sensem wszystkiego jest śmiech. Uniwersum ma być bezlitosne, ale radość jest w stanie wyeliminować ból, osłabić smutek, powstrzymać nihilizm i uleczyć rany. Śmiech, prezent inteligencji, jest jedynym ratunkiem. Zamaskowani głupcy są najbardziej radykalnymi wyznawcami W poszukiwaniu rozkoszy są w stanie zrobić wszystko, często powodując zamęt wokół siebie. Ich głównym celem jest wprowadzenie jak najwięcej zmian na świecie,
ponieważ zmiana jest ich źródłem rozrywki. To także oni rozpoczęli rebelię przeciwko cesarzowi Rupertowi po tym, gdy w Unii Filozofów zaczęły zasiadać tylko byty nieorganiczne, kiedy wpuścili do systemu komputerowego troll wirusa nazwanego Trucizna Filozofów i pokonali lokalną armię robotów. Każdy z głupców posiada maskę daną im przez samych AHA. Tak długo jak ją posiadają, są w stanie czerpać oni moc prosto ze ścieżki podniecenia. Drugą grupą powiązaną z AHA są lamentujący aktorzy. Mimo że AHA dali im część swojej mocy, tak są oni głównymi przeciwnikami podniecenia, jak i samych AHA. Aktorzy uważają, że życie jest pełne wzlotów i upadków, a właśnie agonia sprawia, że ludzie dorośleją, a ulatująca radość daje jedynie złudną nadzieję i nieosiągalną pokusę. Według nich wszyscy ludzie powinni zrzec się radości i zatopić się w żalu, by wzmocnić swoją duszę. Mieszkają oni na gondoli, po której podróżują między gwiazdami. Podczas swojej podróży zbierają maski z różnych światów symbolizujące upadłe i wciąż żyjące cywilizacje oraz zapisują cierpienie inteligentnych bytów. Komponują wspaniałe tragedie o bohaterach, chylących się ku swemu upadkowi i śpiewają elegie dla umierających gwiazd. Wierzą, że w ten sposób sprzeciwią się ścieżce podniecenia i osłabią słodki wabik, który AHA rozproszyli po uniwersum. Akiwili, Eon, przecieranie szlaków, podróży. Powiedzcie mi, jak w dobry sposób przetłumaczyć słowo Trailblaze na polski. Akiwili pochodzili z planety Pegana i stworzyli Astral Express, dzięki któremu oni i jego wyznawcy, nazywani bezimienni, byli w stanie podróżować między światami, w ten sposób też łącząc je ze sobą. Aż po dziś dzień szlak utworzony przez Akiwiliego, znany jako Star Rail, używany jest przez IPC i Xianzhou jako tak zwany bezpieczny szlak do podróży między odległymi światami w uniwersum. Akiwili jednego dnia nagle zniknęli i nikt, nawet część Eonów, nie wie, co się z nimi stało. Według Kafki tylko Nous, Eon erudycji ma informacje na ich temat. Przez wielu uznawani są przez to za zmarłych. Po tym wydarzeniu Astral Express porzucony został na jednej z planet, gdzie wiele lat później znalazła go Himeko, po czym naprawiła i została jego nowym nawigatorem. Z Akiwilim powiązane są dwie grupy. Bezimienni, w skład których wchodzą członkowie Astral Express i Republika Klimt. Bezimienni są grupą osób, którzy usłyszeli o czynach dokonanych przez Akiwiliego i postanowili, że zaczną podążać ich ścieżką. Większość z nich podróżuje na Astral Expressie, ale część też postanawia zostać na różnych planetach i tam przeżyć wiedzę o Akiwilim. Po zniknięciu Eona, bezimienni postanowili, że będą kontynuować podróż, by jednego dnia połączyć z Star Railem wszystkie światy w uniwersum. Oprócz grupy podróżującej aktualnie w Astral Expressie, znanymi przez nas bezimiennymi są też Max z eventu Cosmodisi, czy też zmarli już Freebus i Baihen. Republika Klimt natomiast powstała dzięki pomocy Akiwiliego, którzy połączyli planetę z innymi światami. Dzięki temu grupie wygnańców udało się znaleźć to miejsce, które następnie stało się ich rajem. By podziękować Akiwiliemu, Republika stworzyła grupę wojowników, którzy wyruszyli w podróż mającą na celu przemianę martwych światów w te pełne życia. Do tej pory grupie tej udało się znaleźć 17 takich światów. Ena, Eon porządku. Zmarli poprzez wchłonięcie przez Zipę, Eona harmonii, z powodu krzyżujących się ścieżek tuż po zakończeniu The Swarm Disaster. Ena nie są postacią widoczną na pierwszym planie, a okiem znajdującym się za kukłą. Byli oni jednym z najstarszych Eonów. Obserwowali wszystkie dokonania śmiertelników, by upewnić się, że w całym uniwersum panuje porządek. Podczas wydarzenia znanego jako Swarm Disaster, Ena i Klipow zawarli pakt, gdzie Klipow mieli rozprawić się z Tejzronfem, Eonem propagacji, a w zamian Ena mieli pomóc im w walce z Ouroborosem, Eonem obżarstwa. Według Herty wszystkie cywilizacje, które niegdyś wyznawały Enę, upadły. Z nimi powiązana była frakcja o nazwie Chór z ponad nieba. Mieli oni tworzyć nagrania, odtwarzane tylko przez wybrane fonografy i do teraz przetrwało tylko kilka z nich. Nagrania miały zawierać w sobie piosenki z samego końca uniwersum, chwalące piękno porządku. Chór utracił swoją wiarę w Enę, gdy ci zaobserwowani zostali przez Zipę. Fuli, Eon pamięci. Mają oni zapisywać wszystkie wydarzenia w uniwersum, by przygotować się do jego odrodzenia po nieuniknionym zniszczeniu. Przez Databank porównani są do ryby, która płynie przeciwnie z nurtem rzeki. Opisywani są też jako byt siedzący na środku sanktuarium i obserwujący, jak cywilizacje popełniają w kółko te same błędy. Według Herty są jednymi z najbardziej tajemniczych Eonów i nikt w uniwersum nie wie, kiedy się narodzili. Ich pojawienie się ma oznaczać, że zbierze się ważne dla całego uniwersum wydarzenie. Mają wyglądać jak humanoidalny byt, stworzony z kryształu i nosić diadem z welonem, z pereł, zasłaniający ich twarz. Jednym z momentów, gdy Fuli pojawili się przed ludźmi, było podczas przemówienia Louisa Fleminga, założyciela IPC, gdy ten ogłaszał swoją emeryturę. To też prawdopodobnie oni zabrali wspomnienia March przed tym, jak znalazła się w Astral Expressie.
Powiązanymi z Folii grupami są Ogród Wspomnień i Krematorzy. Wszyscy członkowie Ogrodów Wspomnień, nazywani Memokeepers, czy też Strażnicy Pamięci, opuścili swoje fizyczne ciała i podróżują po uniwersum jako memetyczne byty, stworzone z pamięci. Robią to w poszukiwaniu cennych wspomnień, które mogą zostać uratowane przez Folii w obliczu nieuniknionego zniszczenia uniwersum. W tym celu Ogród Wspomnień tworzy technologię nazywaną Banki Wspomnień, w których trzymane są zebrane wspomnienia oraz Lightcony, które służą do tego samego, ale wydają się być o wiele bardziej zaawansowane. Członkowie Ogrodu wierzą, że rzeczywistość i imaginacja są tylko mitem, ponieważ co tak naprawdę jest realne i wieczne w uniwersum, które cały czas się zmienia. Według nich tylko wspomnienia są dowodem na istnienie ludzkości. Znanymi przez nas Memokeeperami są m.in. Messenger, która ukryła się w Astral Expressie i to dzięki niej mamy dostęp do Forgotten Hall, oraz Black Swan. Drugą grupą są Krematorzy, którzy w swoim rozumieniu Folii sprzeciwiają się z praktykami Ogrodów Wspomnień. Do grupy tej wchodzą dawni Memokeeperzy, którzy uważają, że część wspomnień jest ważniejsza od innych i ich zadaniem jest przefiltrowanie tych wartych uratowania od, jak oni to nazywają, śmieci. Z tego też powodu kradną wspomnienia z Ogrodów Wspomnień i oceniają je według swojego własnego rankingu, odrzucając te bezwartościowe. Według nich w ten sposób pozbywają się niepotrzebnego brzemienia z ramion Folii i przyczyniają się do ulepszenia Świętego Świata Pamięci. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń spowodowanych przez Krematorów było to, jak zabrali pamięć o języku mieszkańcom Holsteina, przez to ci nie byli w stanie wytworzyć mowy i musieli porozmawiać się z innymi tylko przy pomocy pisma. Wydarzenie to nazwane zostało Afazja Holstein. Hoch. Eon równowagi. Ich głównym celem jest utrzymanie równowagi w uniwersum i to też ich głos słyszymy podczas zdobywania kolejnych Trailblaze level. Są oni jednym z najstarszych eonów. Według databanku Hoch rozpuścili swoją wolę w logiczną sieć odpowiadającą za ruch uniwersum, utrzymując balans i stabilizując wszystkie rzeczy w wieczności. Separują od siebie koncepty, rozdzielając wszystkie byty w wymienną dwoistość, w ten sposób łącząc wszystkie pozytywy i negatywy w uniwersum w jedną zrównoważoną całość. Hoch ma mieć niezbadaną cierpliwość i wszystko w uniwersum zawsze zakończy się w równowadze. Z ich wyglądu możemy też wywnioskować, że to oni odpowiadają też za równowagę pomiędzy Imaginary Tree i Sea of Quanta. Z Hoch powiązana jest grupa osób nazywana arbitrzy. Chwalą oni ich wieczne skupienie i cierpliwość, jednak zamiłowanie równowagi doprowadza ich do szaleństwa, gdy widzą nawet najmniejsze zachwianie we wszechświecie. Hoch jednak nic z tego nie robią, ponieważ wiedzą, że przywrócenie porządku jest stałe i nie może zostać zachwiane przez byle śmiertelników. Ajax. Eon nihilizmu. Ich egzystencja sama w sobie jest tajemnicą. Wyglądają jak fioletowy blob z białymi oczami. Prawdopodobnie sami są czarną dziurą. Nie wchodzą w interakcje z innymi eonami i wierzą, że ostatecznym losem uniwersum jest nicość i z tego powodu wszystko jest bezwartościowe. Będąc tylko w pobliżu Ajax, człowiek może poczuć się sparaliżowany i przygnębiony. Grupa osób z gangu anihilacji próbowała kiedyś zabić Ajax, jednak od tego czasu już nikt nigdy o nich nie słyszał. Tak samo jedna z bezimiennych i przyjaciółka Acheron o imieniu Freebas próbowała wyruszyć w głąb Ajaxa, jednak też przepadła w jego wnętrzu. Ajax tworzą pewne kreacje nazywane cienie nihilizmu. Jeden z takich cieni znalazł się w bańce wspomnień i wydostał się podczas Swarm Disaster, zniszczony następnie przez grupę arbitrów Hocha. Jeśli jakaś osoba znajdzie się na ścieżce nihilizmu, ma przed sobą dwa wybory. Albo dewoluuje i naprawdę stanie się niczym, zostając samoanihilatorem, albo zostanie urzeczony magnificencją Eona, stając się jednym z doktorów chaosu. Z Ajax powiązane są dwie grupy. Wspomnieni wcześniej doktorzy chaosu i samoanihilatorzy oraz tzw. Device Ajax. Doktorzy chaosu to osoby, które próbują oprzeć się losowi nihilizmu i udowodnić Ajaxowi, że istnienie ma sens. Mają nadzieję, że w ten sposób uchronią ich przed głębinami otchłani. To, co próbują zrobić, jest paradoksem, jednak doktorzy wydają się tym podniecać, ponieważ w momencie, gdy dostrzegli bezwartościowość życia, zainspirowało ich to, by zbuntować się przed bezsensownym przeznaczeniem. Doktorzy chaosu nie wierzą w absolutny nihilizm i uważają, że to, co wydaje się być bez znaczenia, jakieś znaczenie musi jednak mieć. Stworzyli też tzw. pieczęci eonów,
które możemy znaleźć w Simulated Universe, by udowodnić, że oni troszczą się o żywe organizmy w uniwersum. Dzięki nim części samoanihilatorów udało się przywrócić wiarę w wyznaczenie świata. Samoanihilatorzy to natomiast grupa, która zatraciła się w wierze o bezsensowności jakiegokolwiek życia. Uważają, że w oczach eonów ludzkie życie jest bezwartościowe. Według badań doktorów chaosu, skóra części samoanihilatorów może zmienić się w substancję przypominającą spróchniałe drzewo, pełne dziur i szram. Niektórzy mogą też doznać zakłócenia układu hormonalnego, co sprawia, że nie są w stanie rozróżnić pomiędzy przyjemnością a bólem. Część traci też pamięć czy też rozum, tak jakby ich życie pozbawione zostało jakiegokolwiek znaczenia i są w stanie tylko oglądać, jak ich własna forma zapada się w głąb czarnej dziury. Niektórzy z samoanihilatorów próbują jednak walczyć z nihilizmem i dołączają do doktorów chaosu, by razem z nimi leczyć innych, którzy znaleźli się na tej ścieżce. Uważają, że w ten sposób znajdą odkupienie przed swoją śmiercią. Część z nich podróżuje też między światami z nadzieją, że uda im się zabić Ajax. Znaną przez nas samoanihilatorką jest Raiden May z planety Izumo, dzisiaj nazywana Acheron. Na temat grupy nazywanej Device Ajax wiadomo naprawdę mało. Nie jest nawet pewne, czy naprawdę istnieją. Według legend, grupa ta ukrywa się w pustych odbiciach otchłani, trudnych do zobaczenia przez materialny świat. Osoby, które zbyt długo wpatrują się w otchłań, mogą zostać wchłonięte do ciemnej energii dryfującej w nicości, aż w końcu znajdą się w tak zwanym Dark Webie, który oddziela rzeczywistość od nicości. Do tej pory nikomu nie udało się rozwiązać zagadki, jaką jest Device Ajax. Istnieją teorie, że powiązana z nimi jest członkini Genius Society numer 4, Polka Kakamond. Idrila, Eon Piękna. W momencie wydarzeń z gry są oni martwi. Gdy pojawili się przed ludźmi, przybierali formę, którą dana osoba uważała za najpiękniejszą. Idrila mieli zobaczyć ostateczne znaczenie istnienia uniwersum w jego ciągle zmieniającym się wyglądzie. W ten sposób miało powstać propagowane przez nich piękno. Według pradawnych mitów, Idrila mieli ukazywać sens i estetykę kosmosu zarówno bohaterom, jak i złoczyńcom i śmiertelnikom, przypisując ich piękno jako swoje dokonanie. Przez to osoby te zaczęły dokonywać zadziwiające, ale i niszczycielskie osiągnięcia, wszystko dla przyjemności samego Eona. Mit ten może ukazywać nam prawdziwe znaczenie ścieżki piękna, integrację świadomości, spostrzeżeń i wartości. Nie wiemy, w jaki sposób zginęli. Z Idrilą powiązane są grupy nazywane Posiadacze Lustra i Rycerze Piękna. Posiadacze Lustra to grupa osób, którzy podróżują pomiędzy światami, by doświadczyć ich piękna. Oprócz tego zbierają też fragmenty Idrili, mając nadzieję, że pewnego dnia uda się im ich wskrzesić. Fragmenty te są właśnie lustrami, nazywanymi lustrami transcendencji, o których mowa w nazwie grupy. Co ciekawe, nie odbijają one materialnego świata, a to, co ich właściciel uważa za piękno i sprawiają, że rzeczy te materializują się w realnym świecie. Rycerze Piękna natomiast to grupa osób, która jeszcze za życia Eona jeździła na swoich koniach pomiędzy różnymi światami i śpiewała w nich hymny o Idrili, w ten sposób wychwalając ich imię. Mimo różnic między sobą, wszyscy w grupie przestrzegali tak zwanego kodu rycerskości. Rycerze zwykle trzymali się razem w swoich podróżach, jednak wraz ze śmiercią ich Eona grupa się rozpadła i każdy pojechał w swoją stronę, wierząc, że Idrila wciąż żyją. Z biegiem czasu jednak duża część grupy zaczęła tracić swoją wiarę. Aktualnie Rycerze Piękna podróżują po kosmosie, pomagając napotkanym osobom. I nie tylko. Znana jest historia o tym, jak jeden z rycerzy przekonał osobę znaną jako Pan A, by ten przestał wyrzucać śmieci na ulicy i w zamian zaczął ją sprzątać. Najbardziej znanym przez nas Rycerzem Piękna jest Argenti. Lan, Eon Łowów. Są oni jednymi z młodszych Eonów. Podróżują pomiędzy światami w poszukiwaniu bytów stworzonych przez Joszy, Eona do statku. Zanim zostali Eonem, byli generałem armii Xianzhou w walce z Heliobay. Kiedy Ambrosial Erbor zasadzony został na Xianzhou Luofu, Lan ostrzegali wszystkich przed mocą Joszy, jednak nikt ich nie słuchał i ostatecznie skazani zostali na wieczny sen w kapsułach kryogenicznych. Kiedy Xianzhou zobaczyli, że Lan jednak mieli rację, uwolnili go. Po czym ci zawarli pakt z Heliobay, dzięki czemu Lan mogli użyć części z ich mocy. Dzięki temu przyszyli strzałą Ambrosial Erbor i zabili bestię do statku, a po bitwie zniknęli, później stając się Eonem Łowów. Jedną z ich głównych broni jest tak zwana świetlna strzała, będąca w stanie zniszczyć gwiazdy oddalone o wiele lat świetlnych. Są oni dosyć blisko ludzi, jednak przemieszczają się tak szybko, że zwykli śmiertelnicy są w stanie zobaczyć jedynie tęczowy ślad,
które za sobą zostawiają. Głównymi grupami wyznającymi Lana są Sojusz Xianzhou i Strażnicy Galaktyki. Sojusz Xianzhou to międzyświatowa cywilizacja składająca się z 9 statków: Fanghu, Luofu, Xulin, Yaoqing, Yuque, Zhuming, Changcheng, Daiyu i Yuanqiao. 3 ostatnie zostały zniszczone. Przed powstaniem Lana flota Xianzhou wyruszyła w podróż po uniwersum, szukając eliksiru dającego nieśmiertelność. Xianzhou znalazło go u Eona do statku, Yaoshi. Jednak szybko przekonali się, że za nieśmiertelność muszą zapłacić cenę. Po jakimś czasie wszystkie osoby, które zjadły owoc zdającego nieśmiertelność drzew, zmieniły się w abominację do statku, a Xianzhou stało na skraju zagłady. Uratowani zostali jednak przez Lana, którzy jakiś czas później stali się Eonem Łowów. Pod przewodnictwem Lana utworzony został sojusz między statkami i powstała armia nazywana Rycerze Chmur, których celem jest tropienie i zniszczenie wszystkich abominacji do statku, by raz na zawsze rozprawić się z nieśmiertelnymi bytami. Na czele każdego statku stoi tak zwany generał arbiter i każdy z nich posiada część mocy danej im przez Lana. Na Luofu generałem jest znany już przez nas Jing Yuan. Oprócz natywnych mieszkańców Xianzhou, flotę zamieszkują też rasy Foxianów i Vidyadhar. Strażnicy Galaktyki, może bardziej znani przez graczy jako Galaxy Rangers, to grupa wolontariuszy, którzy uważają, że dobro i sprawiedliwość w uniwersum musi powstawać przez indywidualne akcje ludzi. Podróżują między planetami, domagając się sprawiedliwości i polując na czyhające zło. Wyznają Lana, ponieważ podziwiają ich sposób radzenia sobie ze złem, czyli przez przemoc. Grupa ta stała się sławna, kiedy pokonała jednego z panów zniszczenia o imieniu Zulo, będącego emanatorem neona destrukcji, Nanuka. Nie zrobili tego jednak przez bezpośrednią konfrontację. Udało im się go pokonać używając roju, czyli grupy stworzonej przez Eona propagacji, tej z Ronfa, którą poprowadzili w kierunku floty pana zniszczenia. Po tym pokonali 13 Legion Gaiusa Uzurpatora, a następnie zaplanowali atak na członka Genius Society nr 64, Dr. Primitive. Atak ten jednak się nie udał, a grupa przestała być aż tak widoczna. Prawdopodobnie z powodu zemsty wspomnianego geniusza. Najbardziej znanym przez nas strażnikiem galaktyki jest Boothill. Long, Eon Niezmienności, aktualnie są oni martwi. Znani też jako protoplaści wszystkich smoków, przybierali formę ogromnego smoka. Przez dzieje podróżowali po uniwersum, szukając odpowiedzi na pytanie o sens życia. Na swojej drodze stworzyli wielu potomków. W końcu, pod koniec swojego życia, znaleźli odpowiedź na wspomniane wcześniej pytanie. Została ona nazwana objawieniem niezmienności. Nikt jednak dokładnie nie wie, czym ta odpowiedź jest, ale powstały na ten temat różne teorie. Według Teorana prawdziwą niezmiennością są ciągłe zmiany w uniwersum. Jednymi z potomków Longa jest rasa o nazwie Vidyadhara. Niegdyś mieli być w stanie zmieniać swoją formę w tą jakiegokolwiek stworzenia, używając mocy danej im przez Eona. Po ich śmierci zawarli pakt z flotą Xianzhou. Mogli zamieszkać na statkach floty, w zamian chroniąc mieszkańców przed plagami Yaoshi. Oprócz Vidyadhara, potomkami Longa jest ogromny 5-głowy smok, pilnujący planety Leyaris i nieśmiertelny smok Typhon, zamieszkujący planetę, będącą domem ludu o nazwie Infernalia. Mythos Eon Enigmy. Wierzą oni, że wszystkie rzeczy same w sobie są ponad zrozumieniem i skończone byty nie są w stanie wyobrazić sobie prawdziwej nieskończoności, przez to wszystko w uniwersum jest enigmą. Mieli narodzić się z pamięci Fuli. Mythos objawił się przed innymi jako zniszczona i postrzępiona meduza, poniekąd przypominająca celowo zniekształconą wersję części ludzkiego mózgu odpowiedzialnej za poznanie. Samym sobą niszczą historię, wiedzę i język, w ten sposób rzucając wyzwanie Eonowi erudycji, Nousowi. Podczas I wojny mechanicznego cesarza Mythos próbowali zmienić niezmienny moment obliczony przez Nousa, jednak nie udało im się to. Tak samo podczas przemówienia Louisa Fleminga ogłaszającego swoją emeryturę, Mythos ukazali przed wszystkimi swoją zagadkę bez pytania, ale której odpowiedziami były krew i kwiat. Wyznawani są przez grupę o nazwie The Riddlers i fikcjonującej historii. Powiedzcie mi, w jaki sposób mógłbym przetłumaczyć na polski The Riddlers? Do tej grupy należą osoby, które niegdyś były dworskimi poetami, malarzami światłocieni, mistrzami charakteryzacji lub okultystycznymi mnichami. Mimo tego, że byli mistrzami w swoich dziedzinach, po spotkaniu Eonów zmienili się w grupę osób mówiącą nonsensowne rzeczy i piszące kłamstwa. Ich głównym celem jest zniszczenie języka poprzez dekonstruowanie tekstów, nadużywanie metafor, zmienianie kolejności wyrazów, mieszanie semantyki i transformowanie normalnie precyzyjnych języków w coś kompletnie niezrozumiałego. Fikcjonolodzy historii natomiast zajmują się niszczeniem historii kosmosu.
Są oni prawdopodobnie emanatorami Medusa. Podróżują między planetami, gdzie fabrykują oraz niszczą lokalną wiedzę. Wierzą oni w to, że przeszłość determinuje przyszłość, dlatego jeśli historia cywilizacji jest znana, jej przyszłość zostaje stracona, bowiem jakiekolwiek alternatywne możliwości zostają wyeliminowane i wszystko czeka tylko jedna, smutna i sztywna ścieżka. Według Gildii Inteligencji, o ile Legion Antymaterii niszczy materię, tak fikcjonolodzy historii niszczą samo uniwersum. Nanook. Eon destrukcji. Najmłodszy znany przez nas eon. Według nich narodziny uniwersum to pomyłka, a jeśli cywilizacja jest rakiem powstającym po cichu z nieskończonego uniwersum, to wojna jest jedynym wspólnym językiem dla wszystkich inteligentnych bytów. Zostali oni eonem po tym, gdy zobaczyli zniszczenie swojej planety Adlivun. Najpierw przez Rój, czyli The Swarm, a następnie podczas wojny mechanicznego Tesarza. Podczas narodzin Nanooka jako eona, cała planeta zmieniona została w obsydianowe piekło. To także oni stworzyli Stelarony. Ich wyznawcami są Legion Antymaterii i Gang Anihilacji. Legion Antymaterii to ogromna, międzyświatowa armia ze swoją główną bazą w świecie Warforge, będącym pełnym palącej lawy, gdzie wytapiane są broni dla Legionu, a kowale je tworzące robią to do momentu, aż ich skóra i wspomniana broń nie stapieją się biedno, w ten sposób otrzymując moc destrukcji. Na czele Legionu Antymaterii stoją sami Nanook, jednak za nich oddziałami sterują tzw. panowie zniszczenia. Jednym z nich jest znana już przez nas Fantylia. Legion atakuje planety będące na skraju zniszczenia, pożerając chaotyczną energię powstałą w procesie rozkładu. Tylko kiedy ostatni płomień znajdującej się tam cywilizacji zostanie ugaszony, Legion opuści to miejsce i zacznie ponownie szukać swojego kolejnego celu. Gang Anihilacji natomiast także składa się z fanatycznych wyznawców Nanooka, jednak oni nie zostali uznani przez Eona. Mimo tego i tak fantazują o Nanooku, niszcząc napotkane cywilizacje w ich imieniu. Tak naprawdę nigdy nie spotykają się z ich przychylnością, ponieważ nie marzą o czystej destrukcji, a część widzi w niej jedynie wymówkę dla spełnienia swoich przyjemności, jaką jest mordowanie. Część plądrowanie światów uważa za wymówkę dla swojej zemsty, a część robi to wszystko dla zaspokojenia swojego wewnętrznego szaleństwa. Sami nazywają siebie wyznawcami Nanooka, jednak nigdy nie będą w stanie uwolnić się od swoich samolubnych pragnień. Mimo tego, że tego typu wyznawcy destrukcji określeni są pod jednym szyldem, to Gang Anihilacji składa się tak naprawdę z wielu różnych, nastawionych do siebie wrogo grup. Znanymi przez nas grupami Gangu Anihilacji były Everflame Mansion i Bractwo Japela. Były, bo, jak wiemy, zniszczone zostały kolejno przez Acheron i łowców Stelaronów. Nous Eon Erudycji. Oryginalnie byli oni komputerem stworzonym przez członka Genius Society nr 1 Zandara One Kuvabare, którzy mieli za zadanie odnaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytanie odnośnie wszechświata. Nous chcą zrozumieć uniwersum i odkryć wszystkie jego sekrety. Z nieznanych jednak nikomu powodów zaniechali oni wszelkich badań podczas wydarzenia nazywanego w uniwersum Era Krwi Chwały, kiedy przy sprawie 500 Amber R kilka nieznanych nam planet stało się głównymi międzygwiezdnymi ośrodkami i nawet apokaliptyczna wojna międzygwiezdnej energii nie była w stanie zatrzymać ich rozwoju. Nous także pojawili się podczas przemowy Louisa Fleminga ogłaszającego swoją emeryturę, gdzie obliczyli, że uniwersum przejdzie przez 3 niezmienne momenty. Pierwszym była wojna handlowa Border Star, drugim przebudzenie Roberta I i pierwsza wojna mechanicznego Tesarza, a trzecim zabójstwo Roberta I przez członkini Genius Society nr 4 Polkę Kakamond. To też Nous pomogli Xianzhou w budowie ostatecznej matrycy przewidywania, dzięki której Komisja Dywinacji jest w stanie zobaczyć przeszłość i przyszłość, oraz to oni dali Fusion Omnistie, czyli tak zwane trzecie oko, dzięki któremu jest w stanie zobaczyć zmiany na świecie i badać wiele możliwych alternatywnych ścieżek przyszłości. Głównymi wyznawcami Nousa są Genius Society i Gildia Inteligencji. Genius Society to międzyświatowa organizacja zrzeszająca ze sobą geniuszów wybranych przez samych Nous, założona przez Zandara One Kuvabare. Mimo wszystko, członkowie tej organizacji bardzo się od siebie różnią, nieważne czy to z powodu ideałów lub celów. Większość z nich to samotne wilki, aspołeczne i z zaburzeniami społecznymi osoby, którzy preferują pracować w pojedynkę i nie chcą dzielić się ze światem wynikami swoich badań. Na ten moment Genius Society liczy 84 członków, z czego większość już nie żyje. Takimi prawdopodobnie najbardziej znanymi przez nas członkami są Zandar Kuvabara, Polka Kakamond, cesarz Robert I, Skrullum, Ruan Mei, Herta i Stephen Lloyd.
Gildia Inteligencji jest natomiast instytucją akademicką sponsorowaną przez IPC. W jej skład wchodzą wszystkie byty w uniwersum, które pragną zdobyć o nim wiedzę. Składa się ona z różnych szkół, np. Szkoły Astralnej Ekologii, Szkoły Synestezji czy Szkoły Kwantowej Historii. Jednak wszystkie przyjmują zasadę, że wiedza musi krążyć niczym pieniądz. Z tego powodu członkowie gildii wymieniają się wiedzą i formułami za przepisy, chcąc zostać mistrzami swoich dziedzin. Według nich jedynym sposobem na przekroczenie limitacji indywiduum jest posiadanie sieci akademickiej wzajemnej nauki. Jednym z członków Gildii Inteligencji jest dr Ratio. Ouroboros, Eon Obżarstwa. Na ten moment oni także są zaginieni. Nazywani też przez innych nieusatysfakcjonowanymi pożeraczami światów lub myślącą czarną dziurą. Także jedni z pierwszych Eonów, zanim zostali Eonem, byli jednymi z Lewiatanów, czyli rasą znaną z pożerania wszystkiego, co spotkają. W oczach Ouroborosa życie jest migoczącym fragmentem dryfującym w morzu otchłani, przeznaczonym do powrotu do ciemności wraz z gwiazdami, które je spłodziły. Brali oni czynny udział podczas wydarzenia znanego jako Swarm Disaster, gdzie uznali Tejzronfa, Eona Propagacji, jako ich głównych wrogów. Ich rywalizacja trwała wiele Amber Air, aż do niewyjaśnionego zniknięcia Ouroborosa. Aktualnie nie znam żadnych z ich wyznawców, albo przynajmniej ja ich nie znam. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się pomyliłem. Klipow, Eon Ochrony, nazywani też Bursztynowym Panem, są jednymi z najstarszych Eonów. To oni wybudowali mur gwiezdnych komet, ponadprzestrzenną krystaliczną barierę i bazę wielkiego atraktora. Wiedząc o niszczycielskiej mocy swojego największego wroga, nie wiem kto to jest, Klipow wykuli pieczęcie, będące w stanie chronić światy zamieszkałe przez żywe organizmy. Wspomniana wcześniej ponadprzestrzenna krystaliczna bariera ma też izolować od siebie światy tak, by nie było między nimi żadnego kontaktu. Flota Xianzhou miała też podczas jednej z swoich podróży zobaczyć barierę separującą świat od nieskończonej otchłani, nazywaną Echidna Skywall. Każde użycie przez niego swojego młota kowalskiego oznacza zakończenie starej i rozpoczęcie nowej Amber Ery. Dlatego mogą mieć one różne długości. Klipow mieli narodzić się podczas tzw. wojen zmierzchu, chroniąc uniwersum przed głodem Lewiatanów. Następnie podczas Swarm Disaster to oni pokonali Tejzronfa, Eona Propagacji. Do tej pory nikt dokładnie nie wie, czemu budują mur wokół uniwersum, ani czy istnieli przed nimi inni Eoni. Grupami wyznającymi Klipowa są IPC, architekci, a także przez pewien czas byli nimi mieszkańcy Xianzhou. IPC, pełna nazwa Interastral Peace Corporation, to międzyświatowa megakorporacja odpowiedzialna za gospodarkę kosmosu. To oni stworzyli i rozpowszechnili po całym wszechświecie walutę znaną jako kredycy oraz rozpromowali Synesthesia Beacon, które jest w stanie tłumaczyć języki większości cywilizacji w uniwersum. IPC stworzone zostało przez Louisa Fleminga prawie 800 Amber Ery temu, początkowo wymieniając się materiałami i innymi produktami z różnymi światami. Aktualnie IPC składa się z 7 różnych departamentów. Pozyskane przez nich materiały budulcowe oddają Klipowowi, jednak ci na nich zbytnio nie zwracają uwagi. Co ciekawe, misja IPC wydaje się mijać z celem Klipowa. Kiedy Eon próbują oddzielić od siebie światy, IPC łączy je ze sobą. Mimo tego, Klipow nie wydają się być przeciwko temu, a paru dyrektorom nawet dali część swojej mocy, jednocześnie nadając im tytuł swoich emanatorów. Herta uważa, że IPC ma informacje na temat narodzin Klipowa i występujących wcześniej Eonów, jednak nie chcą podzielić się nimi ze światem. Architekci to natomiast grupa osób, którzy idąc śladami Klipowa budują wokół swoich planet mury. Wierzą, że Klipow tworzy je, by uchronić uniwersum przed zagładą. Duża ich część żyła na Yarilo Six i to oni wybudowali Belobog, by uchronić ludzi przed wiecznym mrozem. Tejzronf, Eon Propagacji. Na ten moment są oni martwi, jednak stworzone z ich mocy rój z jakiegoś powodu dalej rozprzestrzenia się po uniwersum. Byli oni zwykłym chrząszczem, który ewoluował i stworzył ścieżkę propagacji z powodu swojej samotności. Już jako Eon, Tejzronf zmorfowali się w samoduplikujący się horror, strumień nieskończonej propagacji. Stworzyli rój, który podróżował między światami w uniwersum, aż pewnego razu spotkali Ouroborosa, Eona Obżarstwa, co spowodowało wojnę między nimi, nazywaną Swarm Disaster. Spowodowała ona zniszczenie wielu planet. Ich jedynymi wyznawcami jest stworzony przez nich rój, składający się z przypominających chrząszcze bytów nazywanych Trusting, które atakują różne planety i zakładają na nich gniazda, rozmnażając się tam. Terminus Eon Końca. Prawdopodobnie najbardziej tajemniczy Eon, poruszający się wstecz z biegiem czasu. Podróżują po uniwersum, szepcząc przepowiednie o rzeczach, które muszą się wydarzyć.
wyznawani są przez grupy nazywane Strażnicy Omenu i Egzekwie Wiary. Strażnicy Omenu założeni zostali przez dawnego bezimiennego o imieniu Ise. Grupa ta wierzy, że Terminus reprezentują koniec uniwersum i próbują oni rozszyfrować proroctwa z ich niejasnych słów. To oni na przykład ostrzegli IPC przed tym, że na planecie Sigmar 3, zamieszkanej przez nieorganiczne formy życia, rozprzestrzeni się bakteria, która rozdziela i żywi się atomami silikonu. O egzekwiach wiary dowiadujemy się natomiast tylko z loading screena. Są to wyznawcy Terminusa, którzy oczekują finalnego spotkania się z nimi. Zipe, Eon Harmonii. Prawdopodobnie powstali z wielu harmonijnych, boskich światów. Są amalgamacją tysięcy bytów, którzy głoszą o radości ludzkiej harmonii i jedności. Według nich ludzkość powinna wyrzec się własnej samolubności i połączyć się w jedną, wspólną melodię, by silni mogli pomagać słabym i aby chronić życie przed śmiercią. To oni wchłonęli do swojej ścieżki Enę, eonów porządku, podczas wydarzeń ze Swarm Disaster. W uniwersum można odnaleźć harmonijne struny Zipe, które są ich wcieleniami, przyziemnymi cnotami, które rozprzestrzeniają harmonię. Wiele osób uważa, że to mogą być nawet ich emanatorzy. Ich imiona to Alenef, Dominikus, Konstantina i Beatrice. Razem ze swoimi wyznawcami Zipy utworzyli tak zwaną rodzinę, którzy uważają, że tylko z wieczną miłością i uśmiechami uniwersum może stać się harmoniczną jednością. Członkowie rodziny pochodzą z różnych światów, ale jednocześnie są też najbliższym sobie rodzeństwem. Rodzina nie wydaje się jednak być zbyt bezpieczna. Znana jest historia pewnej osoby, która siedząc w teatrze należącym do rodziny, spytała się jednego z przedstawicieli grupy, czy rodzina naprawdę istnieje. W tym momencie kelner przyniósł drewniane pudełko, w którym znajdował się tak zwany węzeł rodzinny. Po jego dotknięciu wspomniana osoba poczuła się jak kryminalista oczekujący na ostateczny werdykt, a następnie dostrzegła, że wszyscy w teatrze wpatrują się prosto w nich. Wszyscy z dokładnie takim samym uśmiechem na twarzy, a następnie wszyscy dokładnie takim samym głosem powiedzieli: witaj. Joszy, Eon dostatku. Nazywani są też wychowawcą wszystkich bytów i Eonem raju, bogiem życia. Ich głównym celem jest ciągła proliferacja życia. Dają oni też nieśmiertelność każdemu, kto o to poprosi, jednak wszyscy po jakimś czasie cierpią tego konsekwencje. Z tego powodu są w ciągłym konflikcie z Lanem, Eonem łowów, którzy chcą zniszczyć wszystkie nieśmiertelne byty w uniwersum. Spowodowane jest to klątwą nadaną Xiężą przez Joszy, nazywaną Mara, która po jakimś czasie zmienia mieszkańców tego miejsca w bestie dostatku. To także oni dali długowieczność Foxianom i Borsinom. Wyznawcami Joszy są mieszkańcy dostatku, uczniowie Sanctus Medicus, poszukiwacze eliksiru. Mieszkańcy dostatku to grupa bytów wybranych przez samych Joszy, którzy chwalą ich za swoje nowe, nieśmiertelne ciała. Tworzą w ich imieniu poezję i sztukę. Według nich w świecie stworzonym przez Joszy wiek to tylko liczba, a śmiertelnicy nie boją się starości i śmierci. Na ich czele stało Szuchu, emanator dostatku. Rasą prawdopodobnie połączoną też z mieszkańcami dostatku byli tak zwani Wingweaverzy. Zamieszkiwali oni wyglądający jak drzewo sztuczny świat o nazwie Muldrasil i to dzięki nim Xiężą dowiedziało się o nieśmiertelności dawanej bytom przez Joszy, co doprowadziło do wszystkich znanych przez nas tragicznych wydarzeń. Uczniowie Sanctus Medicus to grupa osób zamieszkujących Xiężą Luofu, którzy uważają, że Mara jest tak naprawdę błogosławieństwem Joszy i winę za cierpienie zrzucają na Lana i cały sojusz. To jest nowa grupa Sanctus Medicus, ponieważ członkowie starej grupy uważali, że Mara jest klątwą, ale spowodowaną niepoprawnym spełnieniem woli Joszy. Budowali apteki dla osób biednych i tych w potrzebie oraz szukali sposobu na wyleczenie Mary. Poszukiwacze eliksiru to grupa osób, którzy, nikt się tego nie spodziewa, szukają Joszy po całym uniwersum, by otrzymać od nich błogosławieństwo nieśmiertelności. W jej skład wchodzą osoby będące od normalnych podróżników, którzy nie mają nic do stracenia, aż po władców dowodzących niezliczoną ilością floty. I to już wszystkie znane nam eony. Jeśli jest coś, o czym nie wspomniałem, a uważacie, że powinienem był, to napiszcie mi o tym w komentarzu. A jeśli spodobał wam się film, to nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. Odwiedźcie też mojego TikToka. A teraz się z wami żegnam. Miłego dnia, trzymajcie się i cześć.